Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Vesper. Producent takich oto butelek. Active Max Crystalline. Butelki są wykonane ze szkła borowo-krzemowego i opakowane silikonowym etui. Dzięki temu są lekkie, trzymają długo temperaturę, nadają się zarówno do wody, jak i do innych napojów. Są lekkie i wytrzymałe, a ze względu na warunki atmosferyczne ja dzisiaj będę dużo pił. Również będę pił dużo wody. Oglądajcie. Na samym początku chciałem się dzisiaj podzielić z Wami moją wielką radością. Otóż do pełni dalmatyńskiego szczęścia tutaj brakowało mi jeszcze właściwego pojazdu. Po to, by móc penetrować wnętrze półwyspu, by móc jeździć wśród winnic, by móc jeździć po bezdrożach. Pojazdu klimatycznego. Czym jeżdżą miejscowi? No najczęściej są to Renówki czwórki. One przestały być dawno temu produkowane we Francji, ale potem w Jugosławii na licencji w Słowenii je produkowano. Już powoli się sypią, są nie do zajechania do pewnego momentu, ale nie mają napędu na 4 koła. No więc miejscowi rolnicy, winiarze przesiedli się na łady Niwy. No ale nie będę jeździł ładą. Marzyłem zawsze o tym, by mieć takie oto cacko, czyli Fiata Pandę 4x4 w starej budzie. No ale to w tej chwili jest rarytasik. No i zdarzyła się rzecz niezwykła. Kiedyś publicznie powiedziałem o tym, jakbym chciał mieć takie auto. I napisała do mnie pani Weronika ze Szczecina, że ma do sprzedania takowy samochód, który kochała niezmiernie, pieściła go. To jest Fiat Panda w starej budzie. Ostatni rok produkcji tegoż w tym kształcie. Czyli owa linia niezwykle prosta, narysowana przez Giugiaro. Napęd na 4 koła, dołączany ręcznie, za który odpowiadała firma Steyr-Puch. No i w końcu niezwykła rzecz, wersja poczty szwajcarskiej, czyli auto dwuosobowe, tutaj z taką kratką. O, za głową kierowcy jest taka kratka, ale tam już jej nie ma, bo tutaj siedział listonosz po prostu i woził paczki i musiał móc sięgnąć tam. No i ja to auto kupiłem niemal w ciemno. Przeszło malutką, nie tyle renowację, co malutki przegląd. Wszystko zostało sprawdzone i zostało przywiezione tutaj, owo auto. No nie na kołach jego, tylko na kołach lawety, bo wiecie, jazda tutaj tym byłaby dość uciążliwa. Dlaczego? To już Wam o tym opowiem w trakcie przejażdżki. Na razie, moi drodzy, ajde, jedziemy naprzód. Wyposażenie tego cacka jest niemal luksusowe, bo mamy tutaj, uwaga, centralny zamek i elektrycznie opuszczane szyby. Oczywiście są one opuszczone do dołu w tej chwili, gdyż klimatyzacji tu nie ma i to jest ta słynna, naturalna, śródziemnomorska klimatyzacja. Po prostu otwarte szyby. Jeśli mówimy o wyposażeniu dodatkowym, to w każdym aucie, ale już zwłaszcza w takim, taki przyrząd wydaje mi się być niezbędny. To jest przyrząd, który służy tutaj do przecinania pasów, a tutaj do rozbijania szyby. Ja go jeszcze nie zamontowałem, on nie może być tutaj, bo jeśli nie daj Boże będziemy mieli jakąś kopyrtkę, jeśli się obrócimy,
i wpadniemy do wody, albo będziemy leżeć do góry kołami i będziemy chcieli się wydostać, no to poleci, jak będzie tylko wsadzone do kieszonki. To musi być gdzieś przymocowane, tym się jeszcze zajmę. No i woda. Na wyposażeniu jest uchwyt na bidon z wodą. Jak się człowiek przedziera przez takie bezdroża, a jest tu gorąco jak jasny gwint, no to musi zaczerpnąć co jakiś czas łyk świeżej wody. No i co tu jeszcze mamy? No mamy światła, których na razie nie włączam, bo nie jesteśmy na drodze publicznej. Mamy napęd na 4 koła w końcu. Dobra, wyjadę na górkę, żeby ów napęd załączyć, bo muszę stanąć. O, wrzucam na luz i widzicie, jakże prosta rzecz. Zapaliła się kontrolka na tablicy rozdzielczej i teraz jesteśmy spięci. Sztajer, puch z gracu za ów napęd odpowiada. Jedynka króciutka, w zasadzie można ruszać z dwójki. Mówiłem o wodzie i o temperaturze na zewnątrz. Ważna jest też temperatura silnika. Sprawdzam to, ale wszystko jest pod kontrolą. Stabilne 90, więc silnik się nie przegrzewa. Jak nam się przegrzeje silnik, na takim odludziu katastrofa. No jedziemy, po prostu jedziemy. Zobaczcie, jak jedziemy. Ja jadę wolno, ponieważ, dobra, zdradzę wam pewną tajemnicę. Andrzejek siedzi obok, ale Mario, biedak, siedzi z tyłu na pace. Dwuosobowa wersja, więc nie chcę, żeby go straszliwie wytrzęsło. Ale to idzie po prostu jak po szynach. Nie ma, rzecz jasna, wspomagania kierownicy, co jest pewną uciążliwością tylko podczas parkowania. Ale przecież nasza przygoda... O, buch, tam jest osłona od miski olejowej, kamole. Nasza przygoda z motoryzacją, mówię o moim pokoleniu, zaczęła się od aut bez wspomagania kierownicy, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Trójeczka. I popatrzcie, ale cudnie. Redukcja, kamole. O, koślawie bieg wrzuciłem, ale ja się uczę. Nie, że cały czas się uczę, uczę się teraz, chwilowo, tego auta. W tym miejscu doskonale widać, dlaczegoż to posiadanie takowego auta jest dla miejscowych koniecznością. Oczywiście dla tych miejscowych, którzy mają tutaj uprawy. No jesteśmy, jak już wspominałem, w środku półwyspu i są tu w zasadzie tylko 2 rodzaje upraw. Winorośl oraz drzewa oliwne. No i trzeba tu dojechać. Widzicie, jaka to jest droga. Od tej drogi głównej odchodzą jeszcze dróżki boczne. Trzeba tutaj dotrzeć, trzeba zadbać o te winogrona, trzeba je przyciąć, trzeba w końcu zebrać plon. One już są widoczne i bardzo kokieteryjnie zielone. To jest, jak mi się wydaje, plawa cmali. No, cóż by to mogło być innego. Teraz nikt tu nie pracuje, jest południe, jest potwornie gorąco. Tak gorąco, że przed chwilą powiedziałem szyby opuszczone do dołu. A czy mogą być szyby opuszczone w górę? No oczywiście nie mogą być. Zawsze są opuszczone do dołu, ale wybaczcie, to upał. Śródziemnomorska klima działa, ale chłodzi dobrze, jak się ma prędkość powyżej 50. No i my zaraz taką prędkość osiągniemy. Zobaczcie, co się tu dzieje. To jest zawsze atak świerszczy i cykad. Jak się jedzie przez tę pustać, to na szybach lądują przeróżnego rodzaju zwierzęta. Prześmieczna wycieraczka, mianowicie tylko jedna i ona zbiera dotąd. Jezu, jakie to jest cudne wszystko. Jedziemy dalej.
Obiecany asfalt. No jest trochę chłodniej, ale nie jestem w stanie powiedzieć precyzyjnie, z jaką jedziemy prędkością, gdyż prędkościomierz stabilizuje się tak mniej więcej od poziomu 70 km na godzinę. Mijaneczka. Dobry dan. Koledzy jadą coś robić w Winnicach pewnie. A, zapomniałem o tym, że w ogóle nie trzeba jedynki wrzucać. Dwójeczka, od razu trójeczka, czwóreczka, dobra, redukcja na trójkę, sygnał dźwiękowy przed zakrętem. Tutaj są mijanki, trzeba ostrzegać, że się jedzie. O, i jaka prosta, może nawet piątkę wrzucimy. Czwóra i piona. O, stabilizuje się prędkościomierz. Tak, prawie 70. Słuchajcie. Ta asfaltowa droga przejeżdża koło bardzo ważnego miejsca, mianowicie Mechaniczar, czyli pan mechanik, Żywko. On ma niezłą kolekcję różnych wraczków, ale też dobrych samochodów. Spójrzcie, co się tu dzieje. Zobaczcie, Renault 4, ta, o której wspominałem. Być może jest to źródło części zapasowych dla innych jeżdżących Renault 4. Ich tutaj zresztą stoi dość dużo. O, kolejna czwóreczka. Tym oni normalnie mykają po winnicach. Ale to jest prawdziwe cacko. To tutaj budzi niezwykły entuzjazm miejscowych. Zobaczcie. Kolejna czwórka. Kolejna czwórka. Stacja benzynowa. Pan Żywko Mechaniczar, a my jedziemy prosto. A my jedziemy prosto. Zagłębimy się w wąziutkie uliczki, które dla nas nie są żadnym wyzwaniem. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Stanął jak frajer, dobra. I bach. Wjeżdżamy w tunel Dingarz, no tutaj już by wypadało... O, szajse. Dobra, jest, trzyma się. Tu już by wypadało zapalić światła, są światła. Są światła, jedziemy. Tam się kolega cofa z szacunkiem. W tym tunelu jest jedna mijanka, trzeba o tym wiedzieć. Tutaj za chwilę ją zobaczymy. O, tu właśnie. No i zaraz ów widok jak z raju. Mam sprawdzone hamulce, mam wymienione klocki, mam nowe tarcze hamulcowe, ale mimo wszystko tam na dół tymi serpentynami jeszcze się nie zapuszczam. Dopóki nie zamontuję tego urządzenia, to tam nie jeżdżę. Wiecie, to są bardzo kręte, strome drogi. Kiedyś, tego już tam w tej chwili nie ma, ale kiedyś jak się tędy jechało, to w dole tam było widać wraki samochodów. Główna droga jest równoległa i młodzież, popiwszy nieco, żeby ominąć policyjne kontrole, tędy jeździła. Doszło tutaj do paru tragedii. A jeszcze jedna rzecz w środku, którą chcę wam pokazać, byście się z pandy nie śmiali. Otóż to jest niezwykle prosta konstrukcja. To się po prostu wyjmuje i to się wkłada. To nie jest, że ja coś zepsułem. Wyłączam światła. I tyle. Widzicie? Tak były skonstruowane dawne, dobre samochody. Ponieważ jest to pojazd dwuosobowy i ma dość sporą pakę, więc jest zarazem idealnym autem na zakupy. A skoro większe zakupy, no to Orebicz. A skoro Orebicz, to owa przepiękna droga, tak zwana Kapetania, którą kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem, to po prostu oniemiałem z wrażenia. To była zima, cudny, słoneczny dzień i mniej więcej z tego zakrętu wyjechaliśmy i za kolejnym Jadran
pokazał swoją krasę. Zresztą sami to zobaczycie. Albo widzieliście, jeśli tu byliście. Nie wszystkie rzeczy kupuje się w sklepie. Niektóre ma się własne i mówię to z wielką dumą. W tym roku pomidory posadziliśmy znacznie wcześniej. Dzięki temu one niemal codziennie, co drugi dzień dojrzewają i mamy cały czas źródło własnych pomidorów. To jest tylko demonstracja, ponieważ wczoraj zbieraliśmy najdojrzalsze, ale spójrzcie sami, jakie są piękne i dorodne. Będziemy się nimi cieszyć do końca lata. Więc pomidory. Jeszcze dwie rzeczy są mi potrzebne. Rzeczy własne. Liść laurowy. Ze wzruszeniem myślę o tym, jak kilka lat temu kupiliśmy tu w doniczce taki mały krzaczek. Wstawiliśmy go do ziemi. No i zobaczcie, jakie to teraz jest wielkie. Oczywiście jego wzrost hamuje nieco ta morwa. Pewnie trzeba będzie przyciąć ową gałąź, która to ocienia i wtedy zrobi się z tego drzewo. Ale i tak to jest źródło liści laurowych na cały sezon świeżych. Biorę 3, tyle będę potrzebował i jeszcze muszę przejść w pobliżu pewnego krzaka. Rozmarynu ile chcieć. Te krzaki są przycinane, żeby miały kształt klombów, no ale to rośnie niezwykle bujnie. I taka gałązka rozmarynu plus te 3 liście laurowe plus zebrane wcześniej pomidory i jeszcze jedna rzecz kupiona w sklepie, to będzie podstawa dania, które zaraz zacznę wykonywać. Podstawą tej potrawy oprócz pomidorów są bakłażany. Je mam ze sklepu. To będzie parmigiana. Parmigiana, czyli zapiekanka bakłażanowa włoska w sosie pomidorowym. Passata, czyli przetarte pomidory są bardzo ważnym składnikiem. No, mogłem kupić w butelce, ale po co, skoro mamy własne pomidory. Zostało w dodatku z wczoraj trochę pomidorów, które się nie zmieściły już do sałatki. Te są obrane, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ pomidory i tak finalnie będą przetarte. Więc teraz trzeba dać tutaj trochę oliwy. Trzeba tutaj pomidory nierozkrojone rozkroić, dodać również całą gałązkę rozmarynu, dodać liście laurowe i to wszystko na małym ogniu sobie będzie pyrkać. Wybieram takie, które są najmniejsze. O, ten jest mięciutki. I zobaczcie, bardzo proste. W ogóle żadnego zachodu. Tylko tak do środka to puści sok. Te twardsze części zostaną, jak mówię, przetrę to ładnie przez sito. Nie potrzebuję tego potwornych ilości. To ma wystarczyć na po prostu naczynie do zapiekania i na taką ilość bakłażanów. O, te dwa są mięciunie. Tego tutaj coś uszkodziło? Nie, to było pęknięcie. Pewnie był wystawiony na bardzo mocne promienie słoneczne. To tylko z odrobiną soli, która wyciąga wodę, będzie się tutaj pięknie dusić. Myślę, że tyle mi wystarczy. I teraz mały ogienek. I to na razie one. Teraz bakłażany. Bardzo prosta akcja. Bakłażany są moją wielką miłością. Po chorwacku velika ljubav. Są cały czas, mam nadzieję, u nas nieco niedoceniane. No bo nie mamy w repertuarze naszej kuchni mnóstwa dań z bakłażanami. Już na Ukrainie bakłażany są jedzone częściej, ale to przez to, że Ukraina była w Imperium Sowieckim i tam z kolei przyszły przepisy z Kaukazu, a Kaukaz jest bardzo bakłażanowy. Bliski Wschód jest bardzo bakłażanowy i Bałkany są niezwykle bakłażanowe, no i Włochy są bardzo bakłażanowe. I mówiłem o tym, że tak naprawdę dzisiejsze bakłażany nie są gorzkie, więc nie trzeba ich solić po to, by goryczka z nich wyciekła. Ale
Jeśli chcemy je najpierw obsmażyć, a potem udusić, to jeśli je posolimy, to wówczas woda z nich wypłynie, sól wyciąga wodę i nie będą piły aż tyle tłuszczu podczas smażenia. Odciąłem obie końcówki. Teraz odcinam tutaj w ten sposób ten kawałek ze skórką, z drugiej strony również taką piętkę. I teraz kroję plastry i te plastry ułożę na półmisku i one będą posolone, poczekają pół godziny, 40 minut, puszczą wodę, odcisnę je, a w międzyczasie zrobi się domowa passata. Zrobi się. Ja ją zrobię. Na razie robi się sama, ale będę musiał jeszcze jedną czynność wykonać. Przepraszam niezwykle, że mam mokry łeb, ale przerwy w gotowaniu wykorzystuję, by wskoczyć do basenu. Jakie to piękne móc gotować w pobliżu basenu, ale nie przy samym basenie. Wiecie, jakby wpadł kawałek pomidora do basenu, to wtedy byłby incydent basenowy pomidorowy, a przecież nie chcemy, żeby nam zamykali baseny. Klima tutaj działa bardzo delikatnie, żeby się nie przeziębić. Jest gorąco, jest pięknie. Tak, tu sytuacja wygląda w ten sposób. Dużo płynu, pomidory się powoli rozpadają, aromat rozmarynu unosi się w powietrzu, to niechaj się dusi. Teraz bakłażany. Co trzeba z nimi zrobić? Zanim zacznę się nad nimi znęcać, bo będę je dusił i wyciskał, to nagrzeję planczę. 270 stopni to nie jest temperatura, której potrzebuję, ponieważ to nie są steczki. Myślę, że 200 jest ok, to chwilę potrwa, ale ja mam co robić. Teraz muszę te spocone bakłażany, spocone nie z powodu gorąca, ale z powodu posolenia, o widzicie ile tu jest płynu, ile tu jest wody, muszę po prostu odcisnąć i odciśnięte odłożyć na drugi półmich. O, właśnie tak. Są takie sytuacje w życiu, kiedy brutalna siła fizyczna używana jest również do celów jakże wzniosłych i szlachetnych. Jak też kiedyś w kuchni ludzie radzili sobie bez ręczników papierowych? No pewnie używali ścierek. Nam się wydaje teraz, że ręczniki papierowe były od zawsze, ale to nieprawda. Te, które się najpierw pojawiły, pamiętam, od wody rwały się, zostawiały ślady papierowe na jedzeniu. To też jest pamiątka z celulozy, ale kiedy Igor Neverly pisał pamiątkę z celulozy o ręcznikach papierowych, nikomu się jeszcze nie śniło. Większość odciśnięta, spójrzcie tylko, ile puściły wody. Powinno się teraz łatwiej je smażyć. Przechodzę tutaj, w pobliżu planczy, biorę sobie pędzelek oraz dozownik z oliwą. To jeszcze nie wszystko. Biorę sobie również łopatkę, widelczyk oraz szczypczyki. I teraz, oczywiście można to zrobić na patelni, tylko wówczas trzeba więcej tłuszczu zużyć. A chodzi o to, żeby to danie nie było aż tak bardzo pełne oliwy. Można też bakłażany w ten sposób w ogóle bez solenia wsadzić do osolonego wrzątku na parę minut. Ale smak nie będzie ten sam, akurat w tym wypadku. No to i tak będzie finalnie zapiekane, ale tu chodzi o to, by to się zrumieniło, by to nabrało takiego lekko dymnego smaku. Trochę oliwy i nasmarowaną stroną wędruje na planszę. O tak, plasterek po plasterku.
Przed przełożeniem na drugą stronę robimy rzecz podobną, czyli skrapiamy każdego bakłażana oliwą, smarujemy, no i wówczas przekładamy. Oczywiście możecie to zrobić z olejem. Oliwa, ja wiem, jest droższa. Możecie. Wtedy nie będzie miało tego oliwnego smaku. Można to potem skropić jeszcze oliwą. Ja robię to przy pomocy oliwy, bo jestem w oliwnym miejscu i co mi tam. A jak wy zrobicie, to od was zależy. O! I teraz trochę tłuszczu, więcej tłuszczu dostało się na planszę. No i sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Idealmente. I dzięki temu tego tłuszczu jest mało, więc bakłażany go nie wypiły. I niechaj się tak pięknie smaży z obu stron. Bakłażany się smażą, jak mamy grubszy plaster, to można go taką łopatką do przewracania docisnąć. On wtedy wydaje piękny dźwięk i mięknie. Mam nadzieję, że tego nie zjaram. Zajrzyjmy pod spód. Nie, jeszcze jest ok. Czyli mogę zacząć robić rzecz kolejną. Mianowicie trzeba przetrzeć pomidory. Przetrzeć tak, jak robiły to nasze babcie i prababcie. Czyli drobne sitko, pod tym wyłączone. O, już wyłączone. Teraz chochla. Teraz to odkrywamy i po prostu wlewamy tutaj porcję tej jeszcze nie gotowej pasaty. Najpierw usunąwszy kawałek rozmarynu, liście laurowe zostaną na sicie. I teraz przecieramy. Widzicie, zostały te części takie zgrubiałe, białe, a całe dobro przejdzie do środka. Tutaj na dole sam sosik. No i teraz, o, po prostu tak. Bakłażany nieco przestygły, sos jest przetarty, domowa, przecudna pasata. Próbowałem, nawet nie trzeba tutaj dodawać szczypty cukru, gdyż te pomidory są słodziutkie. Normalnie jak się robi zapiekankę, to trzeba wytłuścić naczynie, jego spód, ale pamiętajcie, że w tym jest tłuszcz, więc tutaj tego czynić nie trzeba. No i układamy warstwowo w przódy pierwszą warstwę bakłażanów. One powinny mniej więcej wyściełać całe dno naczynia. Teraz trochę sosu, trochę. Tego nie trzeba zalewać ogromną ilością pasaty. To jest rzecz ekstraktywna i chodzi o to, żeby to nie były utopione w sosie bakłażany, żeby tylko ten sos, który jest niezwykle skondensowany, nadał całości aromatu. I to też się stanie. Widzicie? To jest niejako posmarowane tym sosem. Dobra, kolejna rzecz. Kolejna rzecz to mianowicie oregano. Trochę oregano. W sosie, jak pamiętacie, był tylko rozmaryn i liście laurowe w tych pomidorach, które się dusiły. Więc teraz trochę oregano i teraz biorę mozzarellę, która została odcedzona i rwę ją dłońmi i układam tutaj. I tak powtarzamy po kolei wszystkie czynności, aż nam się skończą bakłażany. Mam tu bardzo solidny kawał bardzo dojrzałego parmezanu. O, te białe kawałeczki, te kropeczki to są grudki soli. To może być parmezan, to może być grana padano, to może być pecorino, to w ogóle może być jakikolwiek ser tego typu. No, już się spocił, ja trochę też. Na sam koniec trzeba po prostu zetrzeć na to trochę takowego parmezanowego sera i wsadzić to do pieca. Myślę, że pół godziny to jest dosta, jakby powiedzieli Chorwaci. Ależ to jest piękne. Sami widzieliście, tylko kilka składników. Właśnie na tym polega włoska la cucina povera. Na tym też polega kuchnia dalmatyńska. Kuchnia ludzi biednych. Mieli
pod ręką różne dobre rzeczy ze swojego gospodarstwa i robili z tego cuda. Mówiłem, żeby nie zatapiać tego w sosie, to i tak puściło jeszcze sos. To pływa. Gdybyśmy to zalali sosem pomidorowym, to byłaby zupa. To można jeść na gorąco, to można jeść letnie i to można też jeść na zimno. Jak się to je na zimno, no to wówczas ten ser nie będzie aż tak bardzo chrupiący. Jest straszliwie gorąco, więc zjem to na gorąco po prostu. O, widzicie, tutaj sobie kładę trochę bakłażanów, polewam to sosem. Do tego oczywiście idealny byłby chleb, żeby potem ów chleb unurzać i wyjąć to wszystko, co zostało w naczyniu do zapiekania, ale nie ma na to czasu. Bakłażaniki miękkie, skorupka serowa, mozzarella, parmezan. Babunia mi zawsze mówiła, jak ja mówiłem, że gorące, pytała się, a masz wiatr pod nosem? No mam wiatr, tylko że to jest sirocco gorące dzisiaj, ten wiatr mój pod nosem. Wszystko jest gorące. Doskonałe danie, które idealnie wpisuje się w ten anturaż, które wspaniale łączy się z dźwiękiem cykat, które wspaniale łączy się ze słońcem, z Fiatem Pandą w Starej Budzie, ale również doskonale łączy się z Dalmacją i co najważniejsze, będzie również idealne na naszych polskich stołach. Wiem, co mówię, robię to bardzo często w domu, to jest syte, jak się nie przegnie z ilością oliwy, to jest to rzecz leciuteńka, w zasadzie powinno się powiedzieć. Moi drodzy, życzę nam wszystkim takich parmigian, jak tylko sił do jedzenia nam starcza. Po parmigianie śpi się krócej niż po schawie z kapustą. No więc drzemka nie była specjalnie długa, ale doczekaliśmy tego wspaniałego dzisiaj momentu, kiedy to słońce już się chowa za horyzontem i odrobinkę upał zelży. No więc skoro tak, skoro było delikatne jedzenie, krótka drzemka, a teraz odświeżenie, to trzeba wyjść z domu, żeby zrobić passeggiatę w celach kulinarnych. Czyli gdzie idziemy? No idziemy tam, gdzie mamy najbliżej i gdzie niezwykle lubimy chodzić, czyli do Roka. Ale to za chwilę jeszcze parę fikołeczków. Zatykam uszy. A oto i Roko we własnej osobie, przynajmniej fragment jednego odcinka z każdej dalmatyńskiej serii, bez niego byłby boleśnie niepełny. Powiedziałem Roko, a w zasadzie powinienem powiedzieć pan Roko, tak obličaju Poliaci. Pan Roko, a gdzie jest pan Roko? I što pan Roko ima za večeru? Reci mi molim te, što Poliaci najviše volu jesti u tebe? Volu jesti kompletnu dalmatinsku spizu. Najviše volu hobotnicu, lignje, dobru ribu. A, to je vrlo interesno. Znači... Smažone kalamari. Blitvu. Blitvu. Da. Znači, ne pitaju se za pizzu, za bolognese, za zagrebački odrezak, bečka šnicla. Lokalna hrana. Da, dobro su upoznati sa vašim emisijama i tako. No to nije to, ja mislim... Dobro ste im to predstavili. Kako putuješ i kak želiš poznati zemlju i moraš kroz hranu poznati Dalmaciju, probati, da. A je li sezona dobro se počela? Sezona je dobra, tek je ovo
početak one prave sezone i mislim, po ovemu što vidim da će biti dobra. Kako nas ne ubije vrućina, sve bude u redu. Bolje da bude vruće. A boja za... Nego da pada kiša. Ne, kiša ne. No, Treba ćemo polijevati lozu. a dobro, to pijemo toast za to. Tako je, živjeli. Żywieli. Na talerzach more i zemlia, czyli mare e monti, czyli morze i ziemia. Zacznijmy od morza. Ta piękna, wielka ryba, zrobiona na ruszcie, polana oliwą, to jest pagar, mówiąc po chorwacku, a po polsku, to akurat zdążyłem sprawdzić, nazywa się owa ryba pagrus. Opisana po raz pierwszy przez Linneusza, pagrus czerwony, ryba z rodzino-koniowatych. No i co, widzicie ichtiolodzy? Wiem. A teraz informacja nie dla ichtiologów, tylko dla smakoszy. Chociaż wśród ichtiologów również przecież smakoszostwo nie jest wykluczone. Boska, nieprzepieczona, soczysta, z chrupiącą skórką, dużo soli ze stonu na skórce i nic więcej. Jak jest dobry produkt, to niczego więcej nie wymaga. No więc more, a teraz zemlia. To jest pewnego rodzaju nowość w Fortunie, mianowicie jagnięcina. Nie, żebym miał jakoś wielki wpływ na to, ale mówiłem panu Roku, że jagnięcina to jest doskonały wybór. No jest. Kotlecik przerośnięty, do tego tylko cebula i ajwar. No i co ja tu będę używał? Priboru, czyli sztućców. Soczysta, również nieprzepieczona. No i owe kusicielki, domowe fryty. No i blitwa do tego z ziemniaczkami, jakby ktoś chciał. No i gemiszt, czyli białe wino, bo jest gorąco, z wodą sodową. Moi drodzy. To się wszystko tak pięknie skleja, jak tylko coś skleić się może.